Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się tytułem nieco mniejszym, acz ciągle interesującym, czyli survival horrorem o nazwie Signalis. O co w nim jednak chodzi? No i najważniejsze, czy warto w niego zagrać? Sprawdźmy. A więc czym jest Signalis? Signalis to jest, tak jak sobie powiedzieliśmy, survival horror w takim nieco retro stylu, z kamerą z góry. Do tego czerpie całymi garściami z klasyki gatunku, jak na przykład gier z serii Resident Evil. To zresztą widać na pierwszy rzut oka. Wzorem Resident Evila właśnie w ekwipunek w tym tytule jest bardzo ograniczony. My możemy nieść jedynie 6 przedmiotów naraz, co też ma duże znaczenie w rozgrywce. Co ciekawe, w grze wcielamy się nie w człowieka, a w androida, konkretnie to kobietę androida, zwaną Elster. W wyniku pewnego splotu zdarzeń budzi się ona na zniszczonym statku kosmicznym, gdzie okazuje się, że zniknął jej towarzysz, a w środku nikogo w ogóle nie ma. Nasza bohaterka szybko odnajduje leżącą nieopodal placówkę badawczo-wojskową i wchodzi do środka, tylko po to, żeby odkryć, że została ona opanowana przez bardzo groźne potwory, a naszym głównym zadaniem w tytule będzie po prostu przeżyć. Przeżyć często uciekając i unikając samych potworów, bo w grze amunicji ciągle akurat brakuje, więc sama walka jest ograniczona do minimum. I opis tej gierki wydaje się ciekawy, no nie? Natomiast czy gra też jest ciekawa? Sprawdźmy więc. Może tak dość nietypowo, natomiast akurat tą polecajkę chciałbym zacząć od samej grafiki oraz od stylu użytego tutaj przez deweloperów. Zwróćcie proszę uwagę, jak ta gra wygląda. To jest specyficzne połączenie pikselowego stylu z kamerą z góry i uwaga, także z kamerą z pierwszej osoby. Otóż w Signalis, tak jak widzicie, przez większość czasu będzie właśnie kamera z góry, natomiast w niektórych miejscach, gdzie na przykład przeszukujemy jakieś tam pomieszczenia, czy tam wychodzimy na dwór, przełączy się ona na pierwszą osobę i to jest naprawdę fajne, to zapewnia takie totalne, odmienne wrażenia na krótką chwilę. Dodajmy do tego genialnie wykonany styl artystyczny, przywodzący na myśl taki trochę science fiction Silent Hill, no i szybko robi się naprawdę interesująco. Signalis jest grą przepiękną, w której styl artystyczny i sam klimat gęsto wylewają się z samego ekranu. Delikatnie właśnie takie rozpikselizowanie tekstur i modeli tylko dodaje temu tytułowi jeszcze dodatkowego charakteru i to jest naprawdę fajne. Pod względem klimatu i grafiki to jest po prostu majstersztyk, który zadowoli nawet najbardziej wybrednych graczy. Styl jest tu świetny, jest to naprawdę coś pięknego. Jednak poza podziwianiem grafiki oczywiście coś w tym tytule robimy, a w dużej mierze eksplorujemy i unikamy bądź też walczymy z potworami, zresztą wzorem popularnego Resident Evil właśnie. Tutaj na pierwszy rzut oka jest naprawdę fajnie. W tytule znajdziemy całe połacie świetnych lokacji, które są bardzo interesujące, naprawdę są ładnie wykonane i są też klimatyczne. Tutaj trzeba przyznać, że zdarza się czasami taki efekt déjà vu, że my tam jakąś lokację już widzieliśmy, natomiast przy tak małym teamie deweloperskim myślę, że można to jak najbardziej zrozumieć, także ja nie będę tego krytykował. Same lokacje oprócz tego, że są ładne, no to mają też sporo naprawdę fajnych zagadek i ich rozwiązywanie sprawia sporą przyjemność. Jest ich dużo, one wcale nie są łatwe, natomiast jednocześnie one są na tyle intuicyjne, że ja nigdy w zasadzie nie musiałem korzystać z poradnika, także to jest bardzo ważne w zagadkach, żeby uważny gracz mógł je przejść bez korzystania z jakichś poradników z internetu na przykład, tylko rozwiązał je samodzielnie. To właśnie sprawia satysfakcję i w Signalis to działa naprawdę fajnie. Jednak jest tutaj pewien problem, który mocno wpływa na rozgrywkę. Pewnie pamiętacie, jak na początku ja właśnie powiedziałem, że ekwipunek jest tutaj mocno limitowany. Możemy nieść maksymalnie 6 rzeczy przy sobie, przy czym na przykład amunicja do pistoletu i pistolet to są osobne przedmioty, czyli już mamy 2 sloty, tak? Resztę musimy zostawić sobie w takiej specjalnej skrzynce obok miejsca, gdzie zapisujemy grę. Bo tutaj też nie możemy zapisywać wszędzie, tylko w takich specjalnych pokojach. No i oczywiście przez taki krok deweloperzy chcieli postawić gracza przed dylematem. Czy wziąć więcej apteczek, czy amunicji, czy może na przykład biegać z pustymi rękoma, żeby zabrać więcej przedmiotów. I to w grach generalnie działa. Działało to na przykład w takim Conscriptie, który mechaniki miał zresztą bliźniaczo podobne i który też niedawno dla Was recenzowałem. No i tam to działało, natomiast tutaj nie do końca. Otóż główny problem z tym systemem w Signalis polega na tym, że deweloperzy, chcąc zmusić graczy do racjonowania ekwipunku, trochę jednak przegięli. Na mapach poukrywali całe sterty przedmiotów, które musimy zebrać, żeby coś z nimi zrobić,
A zdarzyła się mi nawet taka sytuacja, że do jednego z zamków było całe 6 kluczy. Także rozumiecie, tutaj jest 6 slotów w ekwipunku. Żeby te klucze zabrać, trzeba było zostawić wszystko w skrzynce i tylko te klucze po prostu wziąć. Szybko podczas gry odczułem, że niekoniecznie ja tak naprawdę mam taki dylemat, co zabrać, bo ja tutaj w sumie nie mam dylematu, bo ja wiem, że tych miejsc w ekwipunku zawsze będzie mi brakowało, a to dlatego, że twórcy specjalnie przeginają z ilością itemów tylko po to, żebym do jakiejś lokacji musiał lecieć kilka razy. To po prostu widać. To na początku nie przeszkadza, natomiast z biegiem gry robi się coraz bardziej uciążliwe. W końcu na samym końcu łapiemy się na tym, że niektóre itemy po prostu zostawiamy, mamy tego dosyć. Zresztą to, że tutaj jest taka przeginka specjalna właśnie ze strony deweloperów, widać wyraźnie chociażby po prostej latarce. Latarka w tym tytule to jest taki specjalny moduł, który montuje się bezpośrednio na kombinezonie, żeby widzieć więcej w ciemności. No i wiecie co? Pomimo tego, że tą latarkę montujemy na kombinezonie, to i tak musimy cały czas mieć ją w ekwipunku, ona cały czas nam zabiera miejsce, co jest kompletnie bez sensu. Z tego co czytałem, deweloperzy już to naprawili w patchu, teraz ona nie zabiera miejsca, natomiast ten patch wyszedł tylko na pecety. On nie trafił na konsolę, tutaj musimy się dalej męczyć z takimi właśnie błędami projektowymi jak ten, a to jest po prostu wkurzające. Ja wam szczerze powiem, że wygląda to trochę tak, jakby twórcy na siłę chcieli tak sztucznie utrudnić rozrywkę, żeby ją przedłużyć. To widać też nie tylko na przykładzie tej latarki. Wróćmy na sekundę do map. Tak jak mówiłem, te mapy są świetne, one są pięknie wykonane, są klimatyczne. Ich eksploracja, abstrahując od tych problemów właśnie z ekwipunkiem, jest naprawdę przyjemnością, to jest super. Teraz postawmy się na chwilkę na miejscu deweloperów, jakby tu znowu spróbować przedłużyć i utrudnić na siłę rozgrywkę. A co gdybyśmy zabrali graczowi możliwość korzystania z mapy, tak żeby chodził na ślepo i sam sobie rozrysowywał lokacje? No to na pewno przedłużyłoby rozgrywkę, chociaż niekoniecznie byłaby ona przyjemna. No niestety, pewnie myślicie, że robię sobie jaja, ale ja niestety nie żartuję, twórcy naprawdę zrobili coś takiego i to w tytule, gdzie właśnie najważniejszym elementem gry jest eksploracja. Nagle gdzieś tak w połowie gry zostajemy pozbawieni możliwości korzystania z mapy tylko po to, żebyśmy właśnie błąkali się bez ładu i składu i oczywiście w grze spędzili więcej czasu. Gdyby to było tylko przez parędziesiąt minut, no to nawet to byłby taki fajny bajer, tak? Takie coś nowego. Natomiast jeżeli tej mapy nie ma przez wiele godzin, wciąż my się błąkamy po tych samych korytarzach, to jest to spory błąd w projekcie gry, który może wiele osób sfrustrować, no i wcale się nie dziwię. No, tak się po prostu nie robi, tak? A już na pewno nie robi się tak w grze nastawionej na eksplorację, gdzie przed potworami często trzeba uciekać. To kolejny błąd projektowy. Ostatnia rzecz, o której wam chciałem powiedzieć, to jest świat gry oraz fabuła i tutaj powiem wam, że ponownie jest mocno kontrastowo. Zacznijmy może od samego świata gry. Ten jest skonstruowany po prostu świetnie. Przechodząc Signalis, my szybko dowiadujemy się, że państwo, w którym przyszło nam żyć, jest nasiąknięte propagandą, a terror i dyscyplinowanie jednostek są na porządku dziennym. Deweloperzy zresztą kolejne skrawki tego właśnie świata sączą nam poprzez notatki czy plakaty ukryte w samej grze i robią to naprawdę świetnie. Przechodząc grę, po kolei możemy go sobie własnoręcznie odkrywać, składanie takiego całego obrazu tego państwa w całość, odkrywanie świata gry, to jest jeden z elementów tytułu, do którego absolutnie nie można się przyczepić. To jest bardzo interesujące, on został napisany naprawdę bardzo dobrze, zrealizowano to świetnie. Życzyłbym sobie, żeby inne tytuły właśnie miały tak interesujące światy jak ten Signalis. Z drugiej strony mamy fabułę, która na pierwszy rzut oka jest też równie interesująca co świat gry, natomiast jak tak zaczniemy o niej myśleć, no to szybko zaczniemy zauważać problemy. Fabuła jest najsłabszym elementem tej gry. Deweloperzy kiepsko ją dawkują, a ona sama jest dziurawa jak sito. Szczerze mówiąc, wygląda to trochę tak, jakby deweloperzy pospisywali sobie na kartce takie fajne pomysły, co by tutaj dodać do gry, żeby była interesująca, tak? No i porobili sobie na przykład jakieś paradoksy czasowe, jakieś biorezonanse, telepatię i tak dalej, spisali to sobie na kartce, no i potem to wszystko dodali do gry, co wymyślili. No oczywiście mogli tak zrobić, tak? Papier wszystko przyjmie, natomiast wtedy pojawił się problem, bo jak to wszystko tak pododawali bez ładu i składu i fabuła była właśnie składana z takich klocków, to okazało się, że to w ogóle nie ma sensu. No i wtedy twórcy wszemi wobec ogłosili, że według nich
historia przedstawiona w tej grze jest taka otwarta do interpretacji, no i każdy z nas powinien sobie wyrobić swoją własną teorię na temat tej gry. No słówka ładne, natomiast oznacza to po prostu, że twórcy gdzieś tam totalnie sami się pogubili w tej fabule i sami przyznają, że nie wiedzą za bardzo, o co tam biega. Zresztą z tego, co czytałem w internecie, to chyba sami też troszeczkę się tego wstydzą, że tu właśnie ta fabuła jest taka słaba, bo w ostatnim patchu po cichu przerabiali zakończenie gry oraz też niektóre fabularne notatki, żeby to jakoś poprawić, co też dobitnie świadczy, że sprawę z tą fabułą mocno spieprzyli. A to w grze tego rodzaju jest dużym błędem. Czas na podsumowanie. Czy w Signalis warto więc zagrać? No to zależy. Jeżeli chcecie zagrać w wersję na konsoli, tak jak właśnie ja, która nie ma najnowszych patchy, no to tutaj mogę odpowiedzieć wam od razu krótko, nie warto. Ja po przejściu tego tytułu na Xboxie, powiem wam szczerze, że czuję się rozczarowany, zarówno fabularnie, jak i przez te błędy w mechanikach, a naprawdę szkoda, bo miałem co do tej gry sporo oczekiwania. Jeżeli jednak chcielibyście zagrać w tą samą grę na PC, to tutaj powinno być już lepiej i choć nadal oczywiście będzie to tytuł z paroma większymi wadami, to niewątpliwie będzie to podróż sporo przyjemniejsza niż ta odbyta właśnie przeze mnie na Xboxie. Na PC macie dostęp do najnowszych patchy, gdzie poprawiono już nieco fabułę gry oraz też poprawiono ekwipunek i problem z latarką. Czy to jednak wystarczy, żeby Signalisem się cieszyć? No już na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście kiedyś w Signalis, albo mieliście smaka na ten właśnie tytuł. Czekam na wasze komentarze i jak zawsze chętnie z wami podyskutuję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.